Zobaczcie, gdzie się dzisiaj obudziliśmy. Witamy z Bali, konkretnie Ubud. Siemanko, Michu Michalski, zapraszam. Przyszliśmy tutaj na śniadanie. Marek mówi, że to jest las. Co to jest? Dżungla! To jest dżungla. Dżungla, las to jest... Czekamy, bo zamówiliśmy to śniadanie już wczoraj w sumie, także nie wypada nie przyjść. Tam są gdzieś nasze pokoje. Elegancko. Fajnie, zielono. Ciepło. Lekko jest tak, pochmurno bym powiedział, ale bardzo przyjemnie. Tylko internet trochę nie domaga, moim zdaniem. Ale to sobie poradzimy. Zakupimy kartę SIM i może będzie lepiej. Czekamy na panią. Już tu dowiezie nam, doniesie. Ja, prywiet. Dawaj, kusza. Prywiet! Dawaj, No kusza. jak dzieła? Michał tęskni chyba za Rosjanami, bo od rana miał paruski. Ja wiedziałem co wybrać, bo mam lokalne nudle z jajkiem. Bo te omlety nie wyglądają za ciekawie. Normalnie wyglądają. A jajkiem bym się chyba nie najadł samym. Ja tu mam taką podwójną wersję. Nie? Normalny omlet? No, ale zawsze masz salami, nie? Tylko, że mogły dodać jakiś taki syrop do tego. To mleko. Mleko. Dawaj wkuszać! Panią masło masz pomidora. Zakupy w pudełku. Pokażę wam jak to wygląda z drugiej strony. Dość spory mamy taki ten pokój. I tutaj jest recepcja. Wszędzie w ogóle są takie figurki. Wszędzie. Co kawałek gdzieś jest jakaś taka figurka ozdobna. W sumie teraz mamy końcówkę marca i pogoda jest taka około 30-32 stopni. Nie ma za bardzo wilgoci. Jest perfekcyjnie po prostu. Później gdzieś pójdziemy się przejść. Przyjechaliśmy wczoraj wieczorem, ale no z wieczora to za bardzo nie chciało mi się kręcić, a naprawdę podróż była bardzo wyczerpująca, bo czekaliśmy na odprawę paszportową i w imigracyjnym jakieś 2,5 godziny. No naprawdę ludzi tam było. A biura z oficerami były tylko 2. Także trzeba było naprawdę się trochę wystać. Tutaj ekipa oczywiście przeszła przez bramki automatyczne, ale my, że byliśmy pierwszy raz, to musieliśmy po prostu iść do biura po stempel. No i później już wydaje mi się, że będzie łatwiej. A co tu, szczur czy to mysz jest? Szczur chyba. Czy wiewiórka jakaś? Wiewiórka. Szczur by tak wysoko... No, wiewiórka. Szczur by chyba tak wysoko nie wlazł, mi się wydaje. Hasa sobie po tych gałązkach. Bardzo dużo mrówek tutaj jest. Kilka rodzajów już widziałem. Takie małe czarne, lekko większe czerwone i takie wielkie czarne. Także no, trzeba uważać. I... Zdróweczko! Internet jest taki trochę tutaj słaby. Muszę zaraz iść sobie kupić swoją kartę. Tam jest kolejny router. Może będzie to trochę lepiej działać. I zobaczymy. Ja używam już tego. A działa? Tego tu. No coś tam się ściąga. Muszę zrobić aktualizację iPhone'a, bo nie miałem za bardzo miejsca. Gdzieś ta automatyczna aktualizacja nie przechodziła. Także trzeba ogarnąć sobie kartę. Ja mam eSIM-a, polecam w ogóle eSIM-a z Revoluta, jeśli macie Revoluta Ultra, to tam jest dużo fajnych rzeczy, wstępy do saloników na lotniskach, super sprawa. Szliśmy się tu przejść i tu nas przyprowadzili do takiej restauracji, oni tu już podobno wcześniej byli.
Zobaczymy, co tu się dzieje. Zepsuli widok. Tam jakąś szopę. Szupa. Kleję ze starego flota. Nawet tu mają jaką zupę, noodle. No, coś się tu wybierze. Balijskie po. Nie mieliśmy tej domu. Już wszyscy podjadli, a niestety jeszcze czekam. Testujemy jakieś różne rzeczy. Curry. It's good? Yeah, I really like this. Squash. Squash? No, it's not. It's not squash. Yummy. Got it. Tastes like squash. W końcu coś tu przyszło do mnie. Testujemy. To jest jakieś lokalne jedzenie. No to jest taki kurczak słodko-kwaśny z jakimś ananasem, cebulką. Tu złodziej. No, w miarę okej. Trochę nie mój smak, ale może być. Dobre jest. I tu wszędzie przy każdym domu takie o chłopki ozdobione sobie siedzą. W ogóle mega ciasno tu jest. Trzeba uważać. Idziemy do Syrku zobaczyć, co to mają. No, takie przyjemne kafejki tu są, ale nieprzyjemne są te ulice. Jak ci jedzie jakimś skuterem prosto na czoło, na czołówkę. Do tego ja jeszcze muszę, trochę kuśtykam, bo się poobcierałem nowymi klapkami Gucci Cerucci i teraz trochę no mięso jest na wierzchu normalnie i mnie to boli mnie to ale przeżyję, będzie dobrze. Tu kolejna jakaś fajna kawiarenka, klimatyczne miejsce bardzo. Widzicie? Wszędzie tu są takie. I tam małpy biegają. Dzisiaj nie ma, ale tu jest jeszcze jedna siedzi. Te małpy nie są zbyt przyjacielsko nastawione w ogóle. Małpiszony, ale lepiej uważać na nie. Łażą one tu wszędzie. Ten coś kombinuje tu u góry. Tutaj już taka trochę większa cywilizacja. Jest ulica przynajmniej. Jest jakiś chodnik, ale i tak jest dość ciasno. No jak to wiadomo, różne masaże, tatuaże, jakiś turystyczny szajs. Siano można sobie wymienić. Kosmetyki jakieś. No taka wioska, no. Ale klimat fajny. Spróbujemy wypłacić tutaj z bankomatu. Daną bankomat. English. Yes. No i w sumie limitów za dużych nie ma, bo można maksymalnie 2 miliony wypłacić. Spróbujemy wypłacić na przykład 500 000. Savings, checking, nie wiem. Checking chyba. No coś tu liczy. Dobra, mamy to.
Jeszcze rafineczek bym chciał zobaczyć. Dobra, przeliczyłem to, więc 500 tysięcy tych rubli to jest około 29 tam 50 dolarów. A z konta zabrało mi 30,6. A jeszcze za wypłatę powinienem płacić 2%, więc całkiem spoko. Tutaj macie wymianę w kantorze za dolara 16 350. No i w sumie jak patrzyliśmy po tych kantorach, to wszędzie jest mniej więcej to samo, tylko na lotnisku było mniej, bo na lotnisku było tam 15 200 chyba, coś takiego. Także na lotnisku raczej nie są dobre kursy. Tutaj jest podobnie. Idziemy dalej. Nagrałem to. Dziękuję. Jakie tu lody serwują. Fancy. Fancy. Fancy lodziszcze. My po soczku tylko. Tu jest fajna świątynia. A tu są jeszcze takie małpy. Tu chyba też wejście do jakiejś świątyni, ale generalnie to każde wejście jest ozdobione z takiego chłopka jakiegoś. Tak jak tu właśnie. Tutaj akurat jest jakieś muzeum. Też jest tak ozdobiony. Ale wkurza mnie ten ruch. Coś takiego. Tu jeszcze coś takiego znalazłem. Tu. Tam ci już się zgubili. Jak widzicie, wszędzie tu są takie ozdoby. Zobaczcie, to jest wejście do hostelu. Tutaj mamy hostel guest parking. Jeszcze są tam jakieś szkoły gotowania. No ale to wygląda normalnie jak jakaś ta świątynia. Tutaj mamy kolejne. O. I wszędzie takie ozdoby są. Mamy mały problem, bo nie zamówiliśmy śniadania. Na recepcji nikogo nie ma. A przyszliśmy już na kolację. Tu nam pani rozdaje menu. Zobaczymy, co tutaj mają. Jedzenie. I znowu to jedzenie. Ale tutaj raczej takie mniejsze rzeczy są. Thank you. Ty Marek nie dostaniesz, bo... Ja tu mam. Zobaczmy, co tutaj mamy. Dobra, mamy jakieś kanapki, to są breakfasty. O, gyoza. Korean chicken. Long black mają. No i ceny takie całkiem bym powiedział. Indonesian noodles, to co miałem na śniadanie. Tutaj jakieś zachodnie rzeczy. Rice bole. Dobra. Coś tu wybierzemy i zaraz wracam. No to nasze pierwsze startery. Wjeżdżają spring rolls i gyoza z kurczakiem. Za dużo tutaj produktów nie mieli. Wszystko co chciałem zamówić, to pani powiedziała, że już nie ma. Ale raczej się najemy. Mam nadzieję. Spaghetti. No to by było na tyle. Marek nie wie co ma. Za chwilę się dowie dopiero. No, wygląda ok. Wciągnięty. Liza ma burgera. A Michał szpaghetti. Dewolaj z sosem, bity kutosem. Nic nie my. Tu jest jeszcze taka restauracja z tyłu, ale już tam nie będziemy wchodzić, chociaż że ja bym właściwie tu jeszcze mógł coś zeżreć.
Szczerze mówiąc, bo te porcje były dość małe. Ten jak ich tam podgląda na tej tyczce. Zobacz. Generalnie za kolację wyszło tam $25. No na 4 osoby myślę, że spoko. Ale takie porcje średniawe. Idziemy spać, trzeba wstać na to śniadanie wcześniej, żeby to zamówić. Także dobranoc. No i dzień dobry. Dzień kolejny. Już po śniadaniu w sumie. Chciałem miejsce poleżeć, ale już widzę, że wszystkie są zajęte. Znaczy 2 są wolne, ale tam chciałem z dziewuchami. Dzień dobry. Zobaczymy, co dzisiaj będziemy robić. Lekko pochmurno. Dzisiaj mamy gdzieś iść do jakiegoś muzeum, czy do jakiejś małpy. Cholera wie. Nie wiem. Nie wiem. Zobaczymy. Dobra, to w końcu większość ekipy się obudziła. I idziemy na Ubud Palace, a później na występ jakiegoś tańca tradycyjnego. Także mam nadzieję, że będzie super ciekawie i zapraszam na kolejną część. Będziemy jeść najpierw przed naszą wyprawą. Tutaj się kulturalnie zdejmuje buty. Niektórzy siedzą w skarpetkach, niektórzy bez. Jedliśmy już tutaj wcześniej. Trochę już tutaj dostaliśmy jedzonka. Mamy kurczaka, jakiegoś regionalnego. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Taki ciekawy sos. Tutaj jest jakaś chyba peanut butter, mi się wydaje. Ale to zaraz sprawdzimy. Mamy takie chicken lollipopsy. To jest to, co ostatnio jadłem. I zobaczymy, jak to smakuje. Peanut butter, czyli masło orzechowe po prostu. Mam browarek jeszcze. Generalnie te szaszłyki również są obtoczone w tym sosie. Chyba tradycyjnie tutaj dałem te chipsy krewetkowe. Dobre jedzonko. Chociaż powiedziałbym, że to ich regionalne piwo nie jest za specjalne. Się nazywa Bintang. Ma tutaj taką prawie wietnamską flagę. Jest takie bardzo średnie. W ogóle alkohol jest tutaj dość drogi, także lepiej jest nie pić. Ale jedzonko spoko. Dzisiaj ruch trochę mniejszy. To ostatnio wam chciałem pokazać. Japońska restauracja Ikigai. Kto wie, ten wie. A my zmierzamy dalej. Tutaj bardzo klimatyczna restauracja też. Jo, bankomat. Ale ja pani karty nie mam. Także nic z tego nie będzie. Popie, ty uważaj, żebyś nie ugrzęznął tu gdzieś. Tu gdzieś będzie ta kafejka, gdzie byliśmy wczoraj. O, gdzieś mnie tu kamera zgubiła. Ajaj. Dobra. Nie wiem, co ona tam mówi, ale tutaj to jest również bardzo fajne, klimatyczne miejsce. I taka restauracja. Fajnie. Idziemy dalej. Więc dostaliśmy się do środka. O, i tu foteczki można Tu foteczki, no. Jo. Tam foteczki, jo. Tu będzie występ później. Za kilka godzin poczekamy sobie na niego. No i to jest generalnie ten pałac Ubudu. Sporo jest tutaj naganiaczy, żeby można było kupić właśnie bilety na ulicy.
żeby tu wejść. Tu jakiś naganiacz. Tutaj sobie foteczki robią. Sfotografujmy tutaj kolegę. On będzie sobie ten pozował, czy nie. Może jednak nie. Tych bardziej karmelowych też jest tutaj dość sporo. Ale bardzo fajnie mi się to podoba. Lubię takie klimaty. Tylko dzisiaj akurat nie jestem ubrany. Chyba za bardzo. A tutaj już nic chyba nie zobaczymy. Chociaż może tam jak wejdziemy do góry. Sprawdźmy to. No nie. To jest zawrzyte. No, taka solidna brama, bym powiedział. Dobra, wracamy. Tutaj wam w ogóle pokażę. Bardzo często na ulicach można spotkać te kwiaty. Przed każdą restauracją, przed każdym jakimkolwiek biznesem. Tutaj są te kwiaty, ponieważ oni je po prostu składają w ofierze. Główną religią, Tam nie wolno kręcić, ale ja mam. Wygonili mnie. jaka jest na Bali, to jest taki miks po prostu buddyzmu z hinduizmem. I to jest dość specjalna religia, dlatego oni też tutaj składają takie ofiary. Później jak będziemy przechodzić przez ulicę, to wam pokażę. No ja też dlatego tak to tutaj unikalnie wygląda. Tak już będzie. Bo mają takie właśnie unikalne wierzenia. Tutaj możecie zobaczyć cały ten pałac, rynek czy cokolwiek. Tutaj idziemy się chwilę przejść przez taką uliczkę, ponieważ jeszcze mamy jakąś 1 godzinkę do tego show, które tam będzie w poprzednim miejscu, gdzie byliśmy. No i takie też bardzo turystyczne rzeczy tu mają. Dzisiaj ty gadaj do kamery, bo ja nie mam siły. Nie masz siły? Czemu nie masz siły? Słabo spałeś do 15? Nie. No mam siłę. Tutaj bardziej takie ekskluzywne rzeczy też mają, trochę afrykańskie. O, jak widzicie, każde wejście jest bardzo pięknie zrobione. Ale przejdziemy się, mam nadzieję, że mi się tutaj nie przylepi nic do łapy po prostu. Ani tej młodej tutaj w tej białej sukience. Bo don't touch it even. Idziemy. Sorry guys. Chili flakes and chili oil, yeah? Tak się zdarzyło, że przyszliśmy na taki mały przecinek do pobliskiej restauracji. Tam mi brzdęgolą za plecami, więc nie wiem, czy będzie mnie dobrze słychać. A tu mamy Poszliśmy na kawę. 2 in 1. Tu jeszcze aperol. Zamawiasz jedną, dostajesz drugą gratis. Żeby dostali jedną za darmo. Za darmo to uczciwa cena. Jak za darmo to uczciwa cena, co nie? Aperol też jeden za darmo. Trochę lepiej, ale zobaczymy za 2 dni. Tutaj powoli już się zaczyna show. Idziemy tam sobie z boku usiąść, bo tutaj cebularze siedzą. Tutaj moja ekipa, tutaj vloger. Elegancko. Proszę bardzo. Chyba będzie dobre. Będziemy kamerować. No to pokręcę. Nagle wszystkie światła zgasły, ale tam z tego cienia wyłania się jedna postać. Marek Marecki the Great. Em một ký chế.
Króciutko się tutaj rozpadało, ale już koniec, także powoli idziemy do domu.
Nie wiem, jak wam się podobało. Jak dla mnie to było trochę straszne. Ze względu na to, że nie tylko tańczyli swoim ciałem, ale też tańczyli swoimi oczami. I to oczy były bardzo, bardzo straszne. Tak średnio mi się to podobało, szczerze mówiąc. Takie demoniczne tańce. How did you like it? Very nice. Ja bym drugi raz na takie coś nie poszedł. Dziękuję. Czego pani sobie stoi? Małpiszą też ma okulary. I ta pani. Ja bym sobie twarzy tym nie mył. Jeszcze na koniec poszliśmy się trochę przekąpać w basenie. I to już by było chyba na tyle w dzisiejszym wideo. Dziękuję za obecność. Poproszę zostawić suba, a później nagramy trochę więcej naszych przygód z Bali, a na pewno jeszcze trochę tego będzie, ponieważ planujemy tu zostać jeszcze jakieś kilkadziesiąt dni. Także tyle ode mnie. Siemanko, pozdrówki, eloszka.